Cześć, witajcie. Anglia, 13 czerwiec. Pada. I jest dosyć chłodno. Jedziemy. W poniedziałek wylatujemy do Turcji. Będę zwiedzała jedno z miast, Alanie w Turcji. Nie jest to długi urlop, bo w sumie mamy 5 nocy, ale takie pełne 4 dni do zwiedzania. Też nie planujemy dużo, bo chcemy po prostu odpocząć, ale na pewno wybierzemy się w Alanii blisko plaży Kleopatry, gdzie tam są jakieś atrakcje i chciałabym też zobaczyć jaskinie, które są, nie pamiętam nazwy, gdzieś tam zapisałam sobie, chyba około godziny jazdy od Alanii, także mam nadzieję, że jakieś busiki sobie tam znajdziemy na miejscu. No i tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że dzisiaj Wam powiem, jak ja się przygotowywuję, jak sobie planuję urlop od dłuższego czasu. Co miesiąc z naszych wypłat odkładamy sobie pewną kwotę na urlopy i jakieś większe zakupy. Czyli planujemy sobie, że będziemy odkładać miesięcznie tyle i tyle. Po jakimś czasie będziemy mieli odłożonych tyle a tyle pieniędzy. W związku z tym to jest na nasze potrzeby. A potrzebą jest odpocząć. Postanowiliśmy skorzystać z biura podróży, żeby nie martwić się o jakiekolwiek formalności, ale po tym, jak żeśmy kupili już, słuchajcie, tą wycieczkę, stwierdziliśmy, że następnym razem nie będzie to dla nas problemu, żeby sobie samemu znaleźć przelot i samemu sobie znaleźć też akomodację, bo my lubimy jeść w różnych knajpkach na wyjeździe, próbować różnych rzeczy, także na pewno następnym razem nie będzie to all inclusive, czyli wszystko na miejscu, ale to jest taki pierwszy nasz taki wyjazd na taki rodzaj urlopu, dlatego stwierdziliśmy bez żadnego stresu, po prostu wsiadamy w samolot, lecimy i niech się dzieje co chce. Nasz wylot jest już za kilka dni i kolejnym planem było to, żeby sprawdzić sobie, czym posiadamy rzeczy na taki ciepły kraj. Dlatego chyba 2 tygodnie temu przejrzeliśmy nasze szafy i to też dzięki temu wyczyściliśmy te szafy z rzeczy, których już nie używamy z różnych powodów. Niektóre się wstąpiły, niektóre już były znoszone, a niektórych po prostu nie lubimy. Także to też było fajnie zaplanowane, to, że oczyszczamy nasze szafy, oczyszczamy garderobę. Te rzeczy, które się nadają jeszcze do noszenia, ale nie przez nas, oddaliśmy do Charity Shop. Także tu są w Anglii Charity Shopy, do których możecie oddawać. To się za darmo oddaje, nic na tym się nie zarobi, słuchajcie. Oddaliśmy rzeczy, zrobiło nam się miejsce w szafie, wiedzieliśmy, czego nam brakuje, jakich rzeczy nam brakuje i kolejnym etapem planowania był po prostu realizacja listy zakupów. Pojechaliśmy do większego centrum handlowego i z listy rzeczy potrzebnych po prostu kupiliśmy i przywieźliśmy. Także rzeczy na urlop są zakupione, teraz trzeba je będzie spakować. A ja jutro mam wolne, w związku z tym jutro przejrzę całą dokumentację, zobaczę, czy mogę nas już odprawić. Przygotuję wszystkie dokumenty, przygotuję paszporty, przygotuję walizki i przygotuję nasze plecaki.
No witam Was w kolejnym dniu moich przygotowań do urlopu. Dzisiaj zaczęłam od zmiany pościeli, tak żebyśmy mieli świeżą przed wyjazdem, a także całkiem świeżą jak przyjedziemy. A ja teraz robię takie szybkie przeprasowanie rzeczy, które już wyprałam i przygotowałam nam na urlop. No i nie tylko na urlop, bo tutaj jeszcze parę innych rzeczy jest, ale staram się to zrobić z samego rana, żeby mieć z głowy i móc nas spakować. Howard dzisiaj jest w pracy, także obowiązek pakowania nas na urlop przypadł dla mnie. Ale myśmy już przygotowali sobie, wiemy, które rzeczy chcemy zabrać, także nie będzie to żadnego problemu z tym. Już Wam nie pokazywałam, ale jak poszłam z praniem do kuchni, to od razu ogarnęłam też kuchnię, także kuchnię mam ogarniętą. I za chwileczkę sobie ogarnę tutaj w tym pokoju też. Tylko chciałam po prostu pozbyć się tych rzeczy z fotela. Kolejny etap to naładować porządnie powerbanka. O ile ja jeszcze mogę zrezygnować, słuchajcie, z korzystania z telefonu podczas lotu i po prostu spać, to Howard musi zająć swój umysł ze względu na jego lęk wysokości. Także będzie potrzebował tego powerbanka, żeby sobie korzystać z telefonu. Mam jeszcze gdzieś jeden, także ja sobie tutaj już go ładuję. Zobaczmy, czy to się ładuje. Nic tu nie widać. Dobra, światełka są. Czyli się ładuje. Tu na parapecie ładuję już sobie też baterię do drona. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobię jakiś jakiś film z ogródka. I teraz sobie przejrzę moje notatki, bo robiłam podczas ostatnich dni kilka notatek i sobie chciałam po prostu przejrzeć te notatki, dopisać to, co potrzebuję. I zacznę od tego, to jest sprawy YouTube'owe i tutaj już sobie muszę zapisać, że jedna z pań poprosiła mnie o to, żeby pokazać, jak przycinam wisterię. Także sobie zapisuję. Kolejny zeszyt i kolejne planowanie. Tutaj sobie już od razu zaznaczyłam. Słuchajcie, mamy tutaj nasze oszczędności na nasze wakacje i nasze zakupy, takie większe zakupy. Co miesiąc wpłacamy około 10% naszej wypłaty na te konto i tutaj zapisuję nasze wydatki z tego właśnie funduszu, bo to ja zajmuję się głównie funduszami w domu. I musiałam sobie dopisać naszą opłatę za parking na lotnisku i to jest sprawa załatwiona, także tego też nie potrzebuję. Odłożę sobie. Parapet jest taki poręczny, wiecie? I następnie tak, tu mam dokumenty nasze na wyjazd i te przejrzę sobie na spokojnie, bo muszę zalogować się też do mojego komputera, ale jak mam te dokumenty, tu widzę jakieś czyste kartki. Tu mam dokumenty, także to mi są potrzebne. Czyste kartki oczywiście odniosę na miejsce. I jak już mam dokumenty, to od razu wyciągnę nasze paszporty i przy paszportach sprawdzę, czy na pewno one tutaj są i co my tutaj jeszcze mamy. Staram się też zawsze trzymać paszporty w jednym miejscu, tak żeby ich nie zgubić. Najważniejsze, żeby trzymać czy dokumenty, czy jakieś papiery, które są potrzebne w przyszłości, w jednym miejscu, nawet jeżeli tylko tam pakujecie przez jakiś czas, a potem dopiero sortujecie według kategorii, to na pewno jest to pomocne, że nie są to papiery gdzie rozłożone w różnych pomieszczeniach w domu. Co dalej? I dalej takie notatki
dla mnie są pomocne. Ja gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek pomieszczeniu, czy nawet czasami w pracy i mam taką myśl, że coś muszę zrobić, słuchajcie, to na kawałku papieru po prostu zapisuję i tu mam na przykład kilka rzeczy, tu mam jakąś rzecz zapisaną i tutaj coś też mam. I teraz sobie tylko szybko przejrzę i na przykład jedna z kartek to jest to, co zrobić muszę w domu i to, co muszę zrobić w ogrodzie, a także zakupy i tak zwany social life, czyli czy się z kimś umówiłam w danym tygodniu, czy miesiącu i czy zapisałam sobie po prostu, czy numer telefonu zapisałam sobie, czy jakiś inny rodzaj kontaktu też na kartce, a potem przychodzę i to akurat robiłam, słuchajcie, w pracy jak byłam, bo przyszło mi coś do głowy i niektóre te rzeczy zapisuję sobie do kalendarza, niektóre zapisuję sobie do notatnika, a niektóre wprowadzam do telefonu, także jak już mam tą chwilę w domu, żeby to sobie móc zrobić, to właśnie to robię. A tutaj zapisywałam sobie, jakie są atrakcje w Alanii, tam gdzie lecimy, słuchajcie, i znalazłam też na internecie, na YouTube, że w Alanii się nie ma co bać, jeżeli potrzebujemy jechać na jakąś wycieczkę jednodniową czy dwudniową, znajduje się tam, słuchajcie, Polskie Biuro Podróży, obsługiwane przez Pałkę. Jeżeli uda mi się do niej dotrzeć, to nagram dla Was film i wtedy będzie polecajka. No i teraz, moi kochani, chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moje pakowanie, przygotowywanie rzeczy na taki urlop, który ma 4 pełne dni będziemy, 5 nocy. W kraju, w którym jest ponad 30 stopni. Potrzebna jest nam jakaś koszulka nocna i bielizna. Ponieważ przez większość czasu będę pewnie miała sandały na nogach, to przygotowałam sobie tylko 3 pary skarpetek i bieliznę na zmianę każdego dnia, plus dodatkowy biustonosz. Jeżeli wieczorową porą będę czuła jakiś chłód, to zabieram jedną bluzkę z dłuższym rękawem, która jest dosyć taka przyjemna w dotyku. 4 pełne dni, dlatego mam tutaj przygotowane 4 bluzki, 2 takie troszkę elegantsze i 2 takie koszulkowe, 3 koszulkowe, ponieważ jeżeli będę nadmiernie się pociła, to potrzebuję jakąś na szybką zmianę koszulkę, dlatego sobie wzięłam 3 i 2 takie ładniejsze bluzeczki na jakieś wyjście na wieczór. Także w sumie mam tych bluzek jedną z rękawem, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Jeżeli byście chcieli zwiedzać Mosk, czyli tamtejsze kościoły, to musicie mieć okrycie głowy. I ja sobie taką szybką chustę wzięłam, sobie przeprasowałam, wyprałam. Używam ją już wiele lat. Kiedyś miałam ogromny szal, który przydał mi się, jak zwiedzaliśmy Pompeję, bo było bardzo gorąco, po prostu narzuciłam na głowę, przykryłam sobie, słuchajcie, kark, nie był on spalony, a taki szal narzucony i na głowę, i na ramiona, podczas jakiegoś podrywu wiatru nie zrywał mi, tak jak panie gubiły kapelusze i latały za nimi. Także wolę sobie taką coś, jeżeli w Turcji znajdę taki właśnie duży, szeroki szal i dosyć długi, to sobie kupię, ponieważ tamten, który miałam wiele lat temu, no oczywiście się już zużył. 2 pary spodenek. Zalecane jest także, żeby w krajach muzułmańskich przykrywać kolana, także jeżeli będę chciała zadać sobie jakieś właśnie moski, nie wiem jak po polsku to, czy to jest mosk też, czy nie, przepraszam, to założę sobie długie spodnie lub sukienkę. A te spodnie, tylko jedną parę długich spodni biorę i te spodnie założę także na podróż, także nie będą one w moim bagażu. Oczywiście strój kąpielowy czy do opalania i nie zapomnijcie o silnym filtrze. Ja mam bardzo jasną skórę, ja się opalam na czerwono jak raczek, dlatego wybrałam 50, ponieważ mamy dodatkowy bagaż, który nadajemy, mogę wziąć płyny i sobie od razu to kupiliśmy, żeby nie martwić się pierwszego dnia lataniem po sklepach i szukaniem właśnie środków
zabezpieczających nam przed słońcem. I oczywiście okulary dla mnie muszą być okulary specjalistyczne, ponieważ w zwykłych okularach, które kupujemy na straganach, ja nie widzę i ja się potykam, nie mogę sobie wycyrklować przestrzeni oraz góry i dołu, dlatego u mnie muszą być specjalistyczne i nie mogę o nich zapomnieć. Starsze panie lubią wachlarze, dlatego i zawsze zabieram to, jeżeli jest gdzieś gorąco, żeby tylko ochłodzić sobie twarz, ponieważ ja się źle czuję, jak jest za gorąco, także wachlarz na pewno. Kiedyś kupując bieliznę w Triumfie w Polsce, dodatkowo mogłam kupić sobie takie worki, także tutaj jest worek na czystą bieliznę i tu sobie zabieram od razu na brudną. Po założeniu, po zmianie od razu wkładam do brudnego worka i nie martwię się o to, żeby sobie to odseparować. I jeżeli jedziemy do jakiegoś innego kraju, zawsze sprawdzam, jakie są kontakty w danym kraju, ponieważ nie wszystkie wtyczki będą tam działały, dlatego przygotowałam dla mnie i dla Howarda wtyczki, żeby sobie ładować telefon czy sprzęt, który zabieramy. Oprócz tego zabieram sandały. Jeden rodzaj sandałów są to sandały sportowe, bo są to najwygodniejsze, a my będziemy dużo chodzić, i buty takie wygodne, pełne. I oprócz tego przygotowałam sobie kosmetyczkę nie za dużą. Ja nie stosuję nie wiadomo jak wielkiego makijażu, ale potrzebuję przykryć moje czerwone policzki i lubię mieć na pewno maskarę na oczach, a jeżeli będzie tak gorąco, to i tak będzie wszystko po mnie spływało. Kwestia jeszcze, słuchajcie, na wyjeździe włosów. Wiem, że są panie, które lubią mieć obcięte świeżo włosy, lubią sobie układać, rozpuszczać te włosy. Ja wiem, że ja będę pociła się, że moje włosy też się będą pociły i ja zawsze mam włosy spięte do góry, bo one są dosyć słabe i w momencie wyjazdu na urlop, teraz już nie będę ich farbowała, ponieważ na pewno będę zakładała, słuchajcie, czy chustę, czy kapelusz, zobaczę, czy tam jakiś kapelusz sobie kupię, czy nawet bejsbolówkę i one będą zawsze spięte do góry, żeby mi tutaj nie szorowały po szyi, bo strasznie tego nie lubię, dlatego też ich nie będę tych włosów farbowała ani obcinała w tym momencie, bo zawsze będę miała okrycie głowy i oprócz tego, jak się farbuje włosy metodą domową, to ta farba spływa przez kilka tygodni, a ja nie chcę wejść do basenu i zostawiać smugi czerwonego koloru albo brązowego, czy jakiegokolwiek, nawet zielonego, słuchajcie. Także w tą kosmetyczkę włożę swoją kolorówkę, szczoteczki do zębów i pastę i krem do twarzy i to wszystko. A zanim, słuchajcie, na urlop, to trzeba tutaj zająć się pomidorkami i je podwiązać. Także najpierw szybciutko sobie poobrywam wilki i poprzycinam liście, bo one są za duże i w zeszłym roku sprawdziła mi się metoda obcinania liści, bo one są długie, słuchajcie. Zrobiło się tutaj za gęsto i za dużo, także ja po prostu obcinam, słuchajcie, liście w połowie. W tym roku zauważyłam, że rośliny idą mi bardziej w liście niż w owoce. Bardzo powolutku zawiązują owoce. O, tutaj na przykład są kwiaty, ale wyrastają z nich liście. Obcinam je po prostu i zostawiam owoce, może się zawiążą. A nie będą miały też takiej
powierzchni do parowania, także jak ja je podleję w niedzielę albo w poniedziałek rano przed wylotem, to one przez te 5 dni dadzą sobie radę. Przy okazji zauważyłam, że ptaki mają tutaj pusto, słuchajcie, także około tygodnia zajęło im to, żeby zjeść tłuszcz z tego plastikowego pojemnika. To im tutaj wymienię. Dodam im jeszcze kostkę. Mam tego sporo, także pamiętajcie, że takie jedzenie też się psuje po jakimś czasie. W związku z tym po prostu ja im to tutaj od razu wyłożę. Jeżeli mają potrzebę jedzenia, to niech sobie jedzą. Zobaczyłam szybciutko, co muszę jeszcze zrobić przed naszym wyjazdem i na pewno muszę tutaj poobcinać troszeczkę winogrona, bo one się rozrosły, a te młode pędy już nie dadzą mi owoców. To, co miało zakwitnąć, już zakwitło i tam w środku znajdują się właśnie zalążki owoców, dlatego ja sobie postaram się obciąć te tą górną warstwę tych gałązek. Już część tutaj poobcinałam i po prostu patrzę, gdzie są zawiązki, słuchajcie, owoców, a resztę obcinam, żeby światło do nich doszło. Tyle, ile będę mogła, tyle obetnę. A jak będę już wykopywała ziemniaki, to wtedy, będę to worki wynosiła i już zużywała te ziemniaki, to wtedy zrobi się też więcej miejsca i będę mogła podejść bliżej i obciąć to, co naprawdę jest mi tutaj niepotrzebne. Część już tych gałązek wyniosłam bliżej kompostownika i sobie za chwileczkę je potnę. W tej grządce tutaj mam cukinie, kabaczki i patisony, a na wsporniku posadziłam dynię miniaturkową żeby mieć ozdobę na jesień i szpinak malabarski, ale nie wiem, czy ten szpinak się trzyma, czy nie. Natomiast pomiędzy tymi roślinami wysiawałam sobie swoją fasolkę żółtą, którą zbierałam z zeszłego roku i wzeszła jedna. Także nie będę królową, no ale może chociaż księżniczką. Może chociaż księżniczką. I ta grządka zarosła, także szybciutko sobie ją po prostu, słuchajcie, przepielę i wzruszę ziemię. To będzie też dobre dla tych roślin, żeby miały troszeczkę więcej powietrza w tej ziemi. I widzę, że w jednej z moich donic z ziemniakami, ziemniaki się zrobiły żółte, także może coś je zżera, a może już im wystarczy czasu. Zobaczmy, czy coś z tych ziemniaków będzie. Jeżeli pamiętacie z filmu, jak pokazywałam, jak sadzić ziemniaki w workach, to miałam też ziemniaki takie kupne, odmiana Maris Piper. I właśnie to było sadzone w doniczki. Szukam jakiegoś pojemnika, gdzie będę mogła wyrzucać ziemię. Jak widzicie, ziemniaki zżółkły, część jest jeszcze zielonkawa, ale taka bardzo mizerna. Stały one na szklarni, tak na przedniej ściance, także słońce raczej nie wysuszyło, bo słońca to my za wiele nie mamy, ale nie wiem, co się stało. W związku z tym nie będę tego trzymała, tylko zrezygnuję. Mówię trudno, nie urosły, ale malutkie ziemniaczki jakieś są. Łęty nie są chore, także dam je do kompostownika. Lekko nie jest, no ale cóż. Mam nadzieję, że następne będą miały czas, żeby urosnąć. O ile dobrze pamiętam, to miałam tutaj 3 lub 4 bulwy kupionych ziemniaków odmiany Maris Piper. One nie miały czasu urosnąć, ale na obiad dzisiaj będą. Także takie młode ziemniaczki z masełkiem i koperkiem. Tak, moi drodzy, w szklarni pomidorki oberwane, podwiązane. Przyniosłam sobie tutaj już 3 konewki wody, żeby móc podlać przed wyjazdem. One mają teraz wilgotno, także nie będę ich przelewała, żeby nie zaczęły gnić. I przechodzimy dalej. Tutaj grządka na szybko jest przeorana, wyhaczkowana. Te zielsko, które tu widzicie pomiędzy roślinkami, to sobie obeschnie. Manżdu Shiraz
idzie w groszek, czyli będzie na nasionka na przyszły rok. Zostaje ze mną. Jedna doniczka mi tu już wyleciała z ziemniakami. Następna też zaczyna się żółknąć, ale mi tyle ziemniaków nie jest potrzebne. Tutaj maliny na pierwszym planie i za nimi już są winogronka i chciałam Wam te winogronka pokazać. Także podejdę sobie tu bliżej i zobaczcie, ile mają owoców. Także tu będą winogrona, one potrzebują światła do tego, żeby ładnie się rozrastały. O, tutaj po prostu moc winogron. Nie są duże. Zobaczcie, w tym odcinku powinno Wam się wyświetlić na górze zeszłego roku, kiedy zbierałam jeszcze resztkę moich winogron. Tu już pojawiają się maliny, ale nie wiem, czy z nich nie zrezygnuję, ponieważ one miały bardzo małe owocki i one się rozwalały w ręku. Ogórki bardzo słabo rosną w tym roku. Pomiędzy jest fasolka też moja, chyba żółta albo zielona, nie jestem pewna teraz. Fakt, że żółta nie wzeszła w ogóle na jednej grządce, także może to jest zielona z kupnych. I zauważyłam też kolejną doniczkę i to też z Maris Piper będzie, już robi się żółtawa. Ja ją nie będę podlewała, bo dzisiaj będzie u nas deszcz i burza. Truskawki kwitną, aczkolwiek zobaczcie, jak już poszatkowane są, także każdy tydzień przynosi coś innego. Wyrwałam całą sałatę z pomiędzy cebulki. Tutaj też pokażę, jak rośnie fasolka. Tu fasolka i tu też fasolka. Fasolka na suche nasiona praktycznie nie wzeszła, ale jest zżerana przez ślimaki. Nie mam żadnego środka, także do tego, żeby zabezpieczyć piwo, nie zadziałało u mnie. Jest chyba ich za dużo, nie jestem pewna, tych ślimaków. I tu fasolka też, ta na suche nasiona, buraczki poprzerywane, aczkolwiek jeszcze raz będę je przerywała, jak będę robiła sobie kolejną zupę. Ptaków co chwilę w ogrodzie słyszę, że przylatują, także jest dobrze. Pogoda się zmienia. Cebulę muszę też przeorać, za chwileczkę dać jej troszeczkę powietrza, ale ma więcej miejsca i rośnie pięknie. Tu moja grządka z ziołami poobcinana. Widzieliście w ostatnim odcinku, jak nie, to zapraszam do oglądania. Także się jeszcze rozwija, najpiękniej rośnie szałwia i już się robi wiatr na deszcz. Ale tutaj jeszcze wrócę do moich malin i winogron. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie zakwitła werbena oraz marakuja. Tu jest marakuja, passiflora i groszek pachnący zaczyna kwitnąć. U nas wszystko powolutku, a tutaj są takie stokrotki od mojej mamy z Polski. Także tyle. No i za chwileczkę wracam do domu i będę działała dalej z naszym pakowaniem na wyjazd. Także taki szybki, słuchajcie, przegląd ogródka, zrobienie najpotrzebniejszych rzeczy, odchwaszczenie grządki, wyrywanie starej sałaty, która już by tylko zawadzała, nakarmienie ptactwa i co? No i trzeba iść się pakować. Ile ja prowadzę auto? Ponad 30 lat prowadzę auto. I nigdy nie umiałam zaparkować prosto. Nożyczkami też tnę krzywo, nawet po linii, słuchajcie. Jakaś taka przypadłość, co mnie śmieszy, a nie smuci, bo nie ma się co smucić. Jak czegoś nie można, to trzeba przeskoczyć po prostu 10 000 razy, obrócić samochodem